Zrobimy dzisiaj pyszną, prostą i szybką zupę z dymki. Mamy jej akurat więcej w ogrodzie, więc wykorzystam. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Mam 2 takie spore pęczki dymki razem ze szczypiorem. Musimy ją pokroić. Kroję ją nie za drobno, bo i tak później wszystko będziemy miksować. I cebulę, i szczypiorek. Wszystko razem. W garnku rozpuszczam masło. Całkiem sporo, około 2 łyżek. Jak mi się rozpuści, to wrzucam pokrojoną dymkę. Kroję następną część i również dorzucę do garnka. Wszystko razem przesmażam przez kilka minut. W międzyczasie przygotuję sobie również ziemniaki. Tych ziemniaków mam około 600 gramów. Pokroję je drobniej, ale nie jakoś super drobno. I dorzucę do garnka. Przesmażam jeszcze chwilę razem z ziemniakami, od czasu do czasu mieszając. I dolewam bulion około 1 litra do 1,5. Musicie zobaczyć, żeby nie było za gęste. Zawsze możecie jeszcze później dolać. Dodaję jeszcze sól. Wszystko w zależności od tego, jak słony macie bulion. I świeżo mielony pieprz. Gotuję na małym ogniu do miękkości warzyw. Jak warzywa już zmiękną, troszkę bulion odparował, więc musimy jeszcze odrobinę dolać. Jeszcze jakieś pół litra, czyli w sumie użyłam 1,5 litra bulionu. Może być również rosół, który przygotowaliście na przykład dzień wcześniej i Wam został. Dolewam do tego śmietankę 12% homogenizowaną. Możecie dodać również 30%. Tutaj dowolnie. Taką, żeby się po prostu nie zważyła w naszej zupie. Mieszam wszystko i zostawiam dosłownie chwilę, żeby odrobinę przestygła i nie była już bardzo mocno gorąca, żeby mogła ją zmiksować. Miksujemy na gładki krem. Na końcu jeszcze musimy spróbować do smaku, czy nie trzeba czegoś dodać. U mnie jeszcze odrobinę soli, bo mój bulion nie był jakoś mocno słony. I gotowe, można podawać. U mnie z grzaneczkami podsmażonymi na maśle i szczypiorkiem. Możecie zrobić grzanki takie drobne w kosteczkę pokrojone lub w całości maczać sobie w zupie. Ja właśnie lubię takie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!